Konstantynopol. Rok 527. Perła świata, Nowy Rzym. Największe, najbogatsze i najbardziej niebezpieczne miasto na ziemi. Serce pulsującego imperium, które rozciąga się od piasków Syrii po słupy Herkulesa. W centrum tego świata stoi hipodrom. To nie jest tylko arena wyścigów rydwanów. To polityczne serce miasta. Miejsce, gdzie setki tysięcy ludzi podzielonych na fanatyczne frakcje błękitnych i zielonych decyduje o losach cesarzy. A obok hipodromu wznosi się wielki pałac. Labirynt złota, marmuru i purpury, w którym zasiada władca świata. Właśnie trwa koronacja nowego cesarza. Ma on na imię Justynian. Jest ambitnym biurokratą, genialnym prawnikiem, człowiekiem, który marzy o odbudowie dawnej potęgi Rzymu. Ale oczy tłumu nie są zwrócone tylko na niego. Są zwrócone na kobietę, która siedzi u jego boku. Kobietę, dla której ten potężny cesarz złamał starożytne prawo, zaryzykował skandal i postawił na szali całą swoją reputację. Ma ona na imię Teodora. Oficjalnie jest teraz Augustą, cesarzową Bizancjum, najpotężniejszą kobietą na świecie. Ale Konstantynopol pamięta. Pamięta ją z zupełnie innego miejsca. Nie z pałacu, ale z rynsztoka. Pamięta ją z podrzędnych teatrów, sportowych tawern. Pamięta ją jako tancerkę, aktorkę i kurtyzanę. Jak to możliwe, że kobieta z absolutnych nizin społecznych, córka woźnicy niedźwiedzi, postać o reputacji tak skandalicznej, że historycy do dziś rumienią się, czytając opisy jej występów, zdołała wspiąć się na sam szczyt? Jak aktorka z teatru dla plebsu stała się współwładczynią imperium i świętą Kościoła prawosławnego? To nie jest historia o królowej. To historia o kobiecie, która udowodniła, że w grze o tron intryga, intelekt i stalowa wola znaczą więcej niż błękitna krew. To historia Teodory. Nasza wiedza o jej wczesnym życiu pochodzi niemal wyłącznie z jednego niesamowitego źródła. Historyk Prokopiusz z Cezarei był oficjalnym kronikarzem dworu Justyniana. Pisał pochwalne panegiryki o wojnach cesarza i jego wspaniałych budowlach. Ale w tajemnicy, prawdopodobnie z nienawiści do Teodory, która deptała jego arystokratyczną dumę, Prokopiusz pisał drugą książkę. Nazwał ją Historia sekretna lub Anegdota. To najbardziej jadowity, szokujący i skandaliczny tekst, jaki wyszedł spod pióra starożytnego historyka. Przez wieki był ukrywany, a gdy go odkryto, uznano go za fałszerstwo, bo nikt nie mógł uwierzyć, że tak można pisać o władcach. Dziś historycy są niemal zgodni. To autentyk. I to właśnie Prokopiusz opowiada nam o początkach Teodory. Musimy pamiętać, że jest to tekst pełen jadu i przesady, ale nawet jeśli tylko część z tego jest prawdą, jej historia jest porażająca. Teodora urodziła się około roku 500. Nie w purpurze, ale w brudzie i zgiełku miasta. Jej ojciec, Akacjusz, był prostym pracownikiem hipodromu. Należał do frakcji zielonych i pełnił funkcję woźnicy niedźwiedzi. Jego zadaniem było opiekowanie się zwierzętami używanymi podczas krwawych widowisk w przerwach wyścigów. Akacjusz zmarł, gdy Teodora i jej dwie siostry, Komito i Anastazja, były jeszcze małe. Ich matka została sama, bez środków do życia. Szybko wyszła ponownie za mąż, za innego pracownika hipodromu, licząc, że ten przejmie posadę po Akacjuszu. Ale frakcja zielonych odmówiła. Posada została obiecana komuś innemu. Matka Teodory była zdesperowana. W akcie desperacji ubrała swoje 3 małe córeczki w wieńce z kwiatów i zaprowadziła je na środek hipodromu, w sam środek tłumu. Kazała im upaść na kolana i błagać tłum o litość, o pracę dla ojczyma. Zieloni pozostali niewzruszeni, ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Frakcja błękitnych, widząc tę scenę i upokorzenie konkurencyjnej frakcji, postanowiła interweniować. Z litości, a może bardziej z politycznej złośliwości, błękitni przyznali ojczymowi Teodory podobną posadę w swojej stajni. Ten dzień zdefiniował Teodorę. Nauczył ją 2 rzeczy. Po pierwsze, że życie to bezwzględna walka. Po drugie, że nienawidzi zielonych i całe swoje życie będzie wspierać frakcję błękitnych. Gdy tylko siostry podrosły, matka wprowadziła je w jedyny zawód, jaki znała, który mógł dać im przetrwanie. Teatr. W Bizancjum aktorka było słowem równoznacznym z prostytutką. Teatry nie były miejscem wysokiej sztuki. Były to podrzędne rewizje, pełne wulgarnego humoru, tańca i pantomimy, która często kończyła się jawnym aktem seksualnym na scenie. Aktorki były prawnie wyjęte spod ochrony. Nie mogły wychodzić za mąż za arystokratów.
nie mogły wnosić spraw do sądu, były traktowane jak własność publiczna. Najstarsza siostra, Komito, zrobiła karierę jako główna aktorka. Teodora, będąc jeszcze zbyt młodą na główne role, zaczynała jako jej osobista służąca, nosząc za nią rekwizyty. Ale szybko sama weszła na scenę. I to weszła w sposób, o którym Prokopiusz pisze z obrzydzeniem i fascynacją. Teodora nie była klasyczną pięknością. Była drobna, szczupła, o bladej cerze, ale miała najbardziej niesamowite, wielkie, magnetyczne oczy, które przykuwały uwagę każdego mężczyzny. I była genialna w tym, co robiła. Jej specjalnością była pantomima. Prokopiusz opisuje jej słynny występ oparty na greckim micie o ledzie i łabędziu. Na scenie Teodora miała zrzucać z siebie kolejne warstwy odzienia, aż pozostawała niemal naga, jedynie z cienką przepaską na biodrach. Kładła się na podłodze, a słudzy rozsypywali na jej ciele ziarna jęczmienia. Następnie na scenę wypuszczano tresowane gęsi, które z precyzją wydziobywały każde ziarnko z jej ciała ku uciesze rozwrzeszczanego tłumu. Była gwiazdą. Była skandalistką. Prokopiusz twierdzi, że po występach brała udział w dzikich orgiach z arystokratami, że potrafiła obsłużyć kilkudziesięciu mężczyzn jednej nocy. Twierdzi, że urodziła nieślubne dziecko, które porzuciła. Nawet jeśli Prokopiusz przesadzał, jedno jest pewne. Teodora była kobietą z samego dna społecznego, która używała swojego ciała i swojego intelektu, by przetrwać i zdobyć wpływy. Była inteligentna. Jej występy przyciągały nie tylko pijany tłum, ale także bogatych i wpływowych mężczyzn. W końcu, jak wiele aktorek, znalazła sobie bogatego patrona. Był nim niejaki Hekebolus, urzędnik z Syrii, który obejmował stanowisko gubernatora Pentapolis w Afryce Północnej, na terenie dzisiejszej Libii. Zabrał Teodorę ze sobą jako swoją oficjalną kochankę. Dla Teodory to był awans. Wyrwała się z hipodromu. Zamieszkała w pałacu gubernatora, ale jej charakter nie pozwolił jej być potulną kochanką. Musiała być porywcza, inteligentna, może zbyt ambitna. Hekebolus szybko miał jej dość. Doszło do gwałtownej kłótni. Gubernator pobił ją i wyrzucił z pałacu na bruk, w obcym mieście, tysiące kilometrów od domu. I tu zaczyna się prawdziwa historia Teodory. Zamiast się załamać, zamiast wrócić do zawodu aktorki, Teodora rozpoczęła podróż. Pieszo żebrząc, idąc od miasta do miasta, ruszyła w drogę powrotną do Konstantynopola. Jej droga prowadziła przez Aleksandrię. Aleksandria w tamtym czasie była nie tylko drugim co do wielkości miastem imperium, ale także centrum religijnej i filozoficznej debaty. To tutaj ścierały się ze sobą odłamy chrześcijaństwa. Teodora, bez grosza przy duszy, znalazła schronienie u ludzi, którzy w Konstantynopolu byli uznawani za heretyków. Byli to monofizyci, chrześcijanie, którzy wierzyli, że Chrystus miał tylko jedną boską naturę, a nie dwie, boską i ludzką, jak głosiła oficjalna doktryna Kościoła. Ci pobożni, ascetyczni duchowni i mnisi przyjęli byłą kurtyzanę, coś się w niej zmieniło. Czy była to prawdziwa przemiana duchowa? Czy cyniczna kalkulacja, by zdobyć nowych, potężnych sojuszników? Prawdopodobnie jedno i drugie. Teodora przeszła głęboką przemianę. Zafascynowała się teologią, przyjęła monofizytyzm jako własną wiarę i do końca życia pozostała jego zagorzałą obrończynią. Ci mnisi zobaczyli w niej nie tylko upadłą kobietę, ale też charyzmatyczną i inteligentną sojuszniczkę. Gdy w końcu wróciła do Konstantynopola, nie była już tą samą kobietą. Nie wróciła do teatru. Zamieszkała w małym domu, prowadziła skromne życie, zarabiając być może jako przątka, ale wróciła z nowym kapitałem, intelektem zaostrzonym przez dysputy teologiczne i potężną siecią kontaktów wśród wpływowych monofizytów. Wróciła też do swojej starej frakcji, do błękitnych. I właśnie tam, być może na jednym ze spotkań frakcji błękitnych lub przez swoje nowe religijne kontakty, poznała człowieka, który miał zmienić jej życie. Był nim Flavius Petrus Sabatius Justynianus, siostrzeniec panującego cesarza Justyna. Justynian nie był klasycznym arystokratą. Był synem chłopa, który zrobił karierę w armii. Był biurokratą, pracocholikiem, człowiekiem o surowej moralności. Miał około 40 lat i był najbardziej prawdopodobnym następcą tronu. I ten surowy, ascetyczny mężczyzna zakochał się. Zakochał się bez pamięci w drobnej kobiecie o magnetycznych oczach i reputacji tak strasznej, że cały dwór wstrzymał oddech. Zakochał się w Teodorze.
Spotkanie Teodory i Justyniana było zderzeniem dwóch światów. On był dziedzicem tronu, ascetą, człowiekiem prawa i porządku. Ona była byłą aktorką, kobietą o przeszłości tak barwnej, że stanowiła zaprzeczenie wszystkiego, co reprezentował. A jednak ten surowy, 40-letni mężczyzna zakochał się w niej bez pamięci. Nie była to tylko fizyczna fascynacja. Justynian, choć wychowany na prowincji, był człowiekiem niezwykle inteligentnym. W Teodorze musiał dostrzec coś więcej niż tylko piękne oczy. Zobaczył intelekt równy jego własnemu, stalową wolę wykutą w walce o przetrwanie i głębokie, instynktowne zrozumienie polityki tłumu, którego jemu, biurokracie, brakowało. Ona rozumiała hipodrom, frakcje błękitnych i zielonych, teologię i ulice. Była jego idealnym uzupełnieniem. Justynian, ogarnięty uczuciem, pragnął natychmiastowego ślubu. I tu zderzył się ze ścianą. Na jego drodze stanęły dwie przeszkody. Pierwszą było rzymskie prawo, drugą była panująca cesarzowa. Starożytne prawo rzymskie, skodyfikowane wieki wcześniej, było jednoznaczne. Mężczyzna piastujący wysoki urząd, a zwłaszcza członek klasy senatorskiej, a tym właśnie był Justynian, nie mógł pod żadnym pozorem poślubić kobiety o niesławnej reputacji. A do tej kategorii zaliczały się aktorki, tancerki i kurtyzany. Prawo to miało chronić czystość elity. Dla Justyniana, człowieka, który całe życie chciał poświęcić reformie i kodyfikacji prawa, był to policzek. Jednak przeszkoda prawna była niczym w porównaniu z przeszkodą ludzką. Na tronie obok cesarza Justyna zasiadała jego żona, cesarzowa Eufemia. Eufemia sama była postacią z ludu. Była niewolnicą, która dzięki swojej urodzie i sprytowi zdobyła serce Justyna, gdy ten był jeszcze tylko oficerem. Wspięła się na szczyt razem z nim, ale właśnie dlatego, że sama przeszła tę drogę, była strażniczką moralności. Reprezentowała przyzwoity awans społeczny. Kobieta taka jak Teodora, publiczna skandalistka, której występy naśladowały gęsi, była dla Eufemii obrazą. Cesarzowa gardziła Teodorą i jej jawną niesławą. Dopóki Eufemia żyła, Justynian nie mógł nic zrobić. Wpływowa cesarzowa blokowała wszelkie próby zmiany prawa i nie dopuszczała do legalizacji tego związku. Justynian i Teodora musieli czekać. Przez lata żyli w nieformalnym związku, co tylko podsycało plotki na dworze. W końcu, około roku 523, cesarzowa Eufemia umarła. Przeszkoda zniknęła. Justynian, mający teraz absolutny wpływ na swojego starzejącego się wuja, cesarza Justyna, natychmiast przystąpił do działania. Dokonał rzeczy niebywałej. Zmusił senat do uchwalenia nowej ustawy. Ustawa ta, napisana specjalnie dla jednej kobiety, stwierdzała, że jeśli aktorka oficjalnie wyrzekła się swojego zawodu i postanowiła prowadzić cnotliwe życie, jej hańba zostaje wymazana, a ona sama może poślubić mężczyznę o dowolnie wysokim statusie. To było prawnicze arcydzieło hipokryzji. Justynian, wielki reformator prawa, naginał fundamenty rzymskiej tradycji dla kobiety, którą kochał. Cały Konstantynopol wiedział, dla kogo pisane jest to prawo. W roku 525 w stolicy imperium odbył się ślub. Flawiusz Justynian, następca tronu, poślubił Teodorę, byłą aktorkę sceniczną. Została ona obdarzona najwyższym tytułem arystokratycznym – patrycjuszki. 2 lata później, w roku 527, stary cesarz Justyn zmarł. Nadszedł dzień koronacji. W najważniejszej świątyni chrześcijaństwa, Hagia Sofia, patriarcha Konstantynopola włożył diadem na głowę Justyniana. Został on cesarzem, ale Justynian nie zamierzał rządzić sam. W tej samej ceremonii, co było posunięciem niezwykłym, kazał koronować również Teodorę. Nie otrzymała ona tytułu zwykłej małżonki. Otrzymała pełny oficjalny tytuł Augusty. W cesarstwie bizantyjskim oznaczało to, że była formalnie współwładczynią. Jej imię miało widnieć na dokumentach obok jego imienia. Jej wizerunek miał być bity na monetach. Jej rozkazy miały mieć moc prawa, córka woźnicy niedźwiedzi, aktorka z teatru dla plebsu. Kobieta, która tańczyła z gęśmi, stała się cesarzową Rzymian, panią znanego świata. Arystokracja była w szoku. Szeptano w kuluarach. Historyk Prokopiusz pisał w swojej sekretnej historii, że dworzanie, którzy znali ją z czasów jej występów, musieli teraz padać przed nią na twarz i całować jej stopy w akcie rytualnego proskinesis. Upokorzenie było całkowite.
Teodora szybko udowodniła, że nie zamierza być tylko symboliczną ozdobą tronu. Jej transformacja była absolutna. Zniknęła skandalistka, narodziła się władczyni. Wprowadziła na dworze żelazną etykietę, wymagając od wszystkich niemal boskiej czci. Była surowa, wyniosła i absolutnie bezwzględna dla tych, którzy okazywali jej brak szacunku. Ale przede wszystkim stała się najbliższym doradcą Justyniana. Tworzyli niezwykły duet. Justynian był geniuszem logistyki, prawa i wielkich idei. Był pracocholikiem, który potrafił spędzać całe noce na czytaniu raportów i dyktowaniu nowych praw. Jego marzeniem była renovatio imperii Romanorum, odnowa Cesarstwa Rzymskiego. Chciał odzyskać Italię z rąk Gotów, Afrykę z rąk Wandalów. Chciał skodyfikować 1000 lat rzymskiego prawa w jeden, spójny kodeks. Teodora była jego uziemieniem. Ona rozumiała ludzi, rozumiała politykę frakcji, pamiętała, co to znaczy być na dnie. Jej rządy natychmiast skupiły się na tym, co znała. Zaczęła wprowadzać prawa chroniące kobiety. Ustanowiła prawo surowo karzące gwałt. Zdelegalizowała przymusową prostytucję i handel młodymi dziewczętami. Założyła metanoję, klasztor przytułek dla byłych prostytutek, dając im schronienie i szansę na nowe życie. Jej wrogowie szeptali, że to więzienie, ale dla wielu kobiet była to jedyna alternatywa dla ulicy. Wspierała też aktywnie swoją frakcję religijną, monofizytów. Justynian był ortodoksyjnym chrześcijaninem, ale Teodora używała swoich wpływów, by chronić monofizyckich biskupów i mnichów przed prześladowaniami. Pałac stał się miejscem nieustannych intryg teologicznych, gdzie cesarzowa prowadziła własną, alternatywną politykę religijną, często wbrew woli męża. Pierwsze 5 lat ich panowania było miesiącem miodowym. Justynian rozpoczął swoje wielkie reformy. Jego generał Belizariusz szykował się do inwazji na Afrykę. Jego prawnicy pracowali nad kodeksem, ale pod powierzchnią w Konstantynopolu rosło napięcie. Reformy Justyniana wymagały pieniędzy, a pieniądze oznaczały podatki. Jego prefekci, zwłaszcza znienawidzony Jan z Kapadocji, zaczęli bezwzględnie egzekwować nowe daniny, uderzając zarówno w biedotę, jak i w arystokrację. Co więcej, cesarz próbował ukrócić wszechwładzę frakcji z hipodromu. Chciał, by błękitni i zieloni byli tylko kibicami, a nie siłą polityczną. W styczniu roku 532 napięcie osiągnęło punkt krytyczny. Po kolejnych wyścigach rydwanów doszło do zamieszek. Prefekt miasta aresztował kilku przywódców zamieszek, zarówno z frakcji błękitnych, jak i zielonych, i skazał ich na śmierć. Tłum na hipodromie oszalał. I stało się coś niesłychanego. Dwie wrogie frakcje, błękitni i zieloni, połączyły siły. Ich wspólny okrzyk zagrzmiał na arenie. Nie było to już błękitni, ani zieloni, było to Nika. Zwyciężaj! Rozpoczął się największy i najkrwawszy bunt w historii Konstantynopola. Bunt, który miał zmieść Justyniana z tronu i postawić Teodorę przed jej największą próbą. Bunt, który przeszedł do historii jako powstanie Nika, rozpoczął się od jednego zjednoczonego okrzyku w hipodromie. Ale w ciągu kilku godzin przerodził się w totalną anarchię. Tłum, liczący dziesiątki tysięcy, wyległ z areny na ulicę Konstantynopola. Ich wściekłość, do tej pory skierowana na siebie nawzajem, teraz znalazła wspólny cel – opresyjny reżim Justyniana i jego nienawistnych ministrów. Celem stały się symbole władzy. Tłum ruszył na pretorium, siedzibę prefekta miasta. Budynek podpalono, więzienia zostały otwarte, a przestępcy dołączyli do tłumu, podsycając chaos. Wkrótce całe centrum miasta stanęło w płomieniach. Ogień strawił bezcenne budynki, łaźnie Zeuxipa, gmach senatu, a co najgorsze, pierwszą, wspaniałą bazylikę Hagia Sofia, Kościół Mądrości Bożej. Serce chrześcijaństwa obróciło się w perzynę. W wielkim pałacu zapanowała panika. Justynian, cesarz, który był mistrzem prawa, okazał się fatalnym dowódcą w obliczu otwartej rewolty. Nie rozumiał furii tłumu. Próbował negocjować. Wystąpił publicznie na hipodromie, trzymając w rękach Ewangelię i obiecał buntownikom amnestię oraz spełnienie ich żądań. Tłum wygwizdał go i obrzucił obelgami. Buntownicy mieli teraz jasne żądania. Chcieli głów 2 ludzi, którzy stali się symbolami ucisku. Jana z Kapadocji, bezwzględnego prefekta, który zdzierał z nich podatki, oraz Tryboniana, genialnego prawnika, który tworzył nowe, surowe prawa. Justynian, przerażony, natychmiast uległ. Zdymisjonował obu ministrów.
Myślał, że to uspokoi sytuację, ale było już za późno. Tłum, widząc krew, poczuł słabość cesarza. To już nie był bunt przeciwko ministrom, to był bunt przeciwko samemu Justynianowi. Arystokracja, która nienawidziła cesarskiej pary za ich niskie pochodzenie, po cichu dolewała oliwy do ognia. Buntownicy potrzebowali nowego władcy. Ich wybór padł na Hypatiusza, siostrzeńca poprzedniego cesarza Anastazjusza. Był to stary arystokrata, który prawdopodobnie wcale nie chciał tronu, ale został porwany przez tłum. Zaniesiono go na hipodrom i tam, w akcie buntu, koronowano. Nie mając diademu, żołnierze włożyli mu na głowę złoty naszyjnik jego żony. Dla Justyniana był to koniec. W pałacu nie miał już do czynienia z buntem, miał do czynienia z uzurpatorem i wojną domową. 5. dnia powstania sytuacja była beznadziejna. Justynian, Teodora i najbliżsi doradcy zamknęli się w wielkim pałacu. Miasto płonęło. Gwardia pałacowa była nieliczna i zdemoralizowana. Elitarni generałowie, Belizariusz i Narses, mieli przy sobie tylko garstkę lojalnych żołnierzy, głównie barbarzyńskich najemników. Byli otoczeni przez setki tysięcy rozwścieczonych ludzi. W cesarskiej sali narad zebrała się ostatnia rada wojenna. Atmosfera była gęsta od strachu. Generałowie, w tym wielki Belizariusz, byli pragmatykami. Ocenili sytuację jako przegraną. Doradzali jedno – ucieczkę. Przez sekretne przejście z pałacu można było dostać się do portu. Przy nabrzeżu czekał już cesarski statek, gotowy do rejsu. W skarbcu było wystarczająco dużo złota, by zapewnić im życie na wygnaniu. Ucieczka była jedynym logicznym, racjonalnym wyjściem. Justynian, cesarz biurokrata, złamał się. Jego wielkie marzenie o odnowie Rzymu rozsypało się w pył. Zgodził się z generałami. Zdecydował o ewakuacji. Lepiej żyć jako wygnaniec, niż zginąć w płonącym pałacu. Dworzanie zaczęli przygotowywać się do ucieczki. Pakowano złoto i insygnia. I wtedy, gdy wszystko było już stracone, głos zabrała ona, Teodora. Wstała, wszyscy zamilkli. Była jedyną kobietą w sali pełnej przerażonych mężczyzn i generałów. Nie była ani przerażona, ani spanikowana. Była zimna. Jej magnetyczne oczy przeszywały każdego z osobna. To, co powiedziała, nie było prośbą. Było rozkazem. Jej słowa, zanotowane przez Prokopiusza, przeszły do legendy. Zaczęła spokojnie, zwracając się do rady. Powiedziała, że nie jest istotne, czy kobieta powinna zabierać głos wśród mężczyzn w chwili zagrożenia. Powiedziała, że liczy się tylko to, co należy zrobić. Stwierdziła, że ucieczka, choć bezpieczna, jest niegodna. Że ci, którzy nosili koronę, nie mogą żywać upadku. Powiedziała, że ona sama nigdy nie dożyje dnia, w którym przestaną ją nazywać cesarzową. A potem spojrzała prosto na swojego męża, na drżącego Justyniana. I wypowiedziała zdanie, które zmieniło historię Bizancjum. Uciekaj, jeśli chcesz, cesarzu. Masz pieniądze, statki są gotowe przy porcie. Morze jest otwarte. Zrobiła pauzę, po czym dodała, ale ja zostaję. Albowiem powiedziano, że nie ma wspanialszego całunu niż purpura. Purpura była kolorem cesarskim. Teodora mówiła, wolę umrzeć jako cesarzowa, niż żyć jako byle kto. Wolę, by moja cesarska szata stała się moim grobowym całunem. W sali zapadła głęboka cisza. Teodora, kobieta, która zaczynała w rynsztoku hipodromu, która znała smak upokorzenia, głodu i strachu, okazała się jedyną osobą w pałacu, która nie bała się śmierci. Miała stalową wolę, której brakowało wszystkim mężczyznom wokół niej. Jej słowa wstrząsnęły Justynianem, uderzyły w jego dumę, w jego poczucie obowiązku. Zawstydziły go. Generałowie, Belizariusz i Narses spojrzeli na siebie. Tchórzostwo cesarza było żenujące, ale odwaga tej kobiety była inspirująca. Jeśli ona była gotowa zginąć, oni byli gotowi walczyć. Wola walki wróciła. Panika zamieniła się w zimną wojskową kalkulację. Narada wojenna została wznowiona, ale jej cel nie był już ucieczką. Był nim kontratak. Plan był prosty i desperacki. Tłum wciąż koczował na hipodromie, świętując zwycięstwo i koronację swojego nowego cesarza, Hypatiusza. Byli pijani sukcesem, niezdyscyplinowani i zamknięci w wielkiej kamiennej arenie, jak w pułapce. Belizariusz i Narses podzielili swoje skromne siły. Belizariusz ze swoimi najemnikami miał wejść główną bramą. Narses z małym oddziałem miał zająć drugie wejście, odcinając drogę ucieczki. Plan był gotowy. Justynian dał rozkaz. Teodora nie powiedziała już ani słowa. Usiadła na tronie i czekała. Postawiła wszystko na jedną kartę.
Albo za kilka godzin będzie martwa, albo pozostanie cesarzową. Belizariusz i Narses, dwaj najlepsi generałowie imperium, ruszyli do działania. Plan był równie prosty, co przerażający. Cała zbuntowana populacja miasta, dziesiątki tysięcy ludzi, wciąż znajdowała się na hipodromie. Świętując zwycięstwo i wiwatując na cześć swojego nowego, przymusowego cesarza, Hypatiusza bramy hipodromu zostały po cichu zamknięte i obstawione przez lojalnych żołnierzy. Tłum, pijany winem i sukcesem, znalazł się w śmiertelnej pułapce. Na dany sygnał Belizariusz i jego gwardia, głównie zaprawieni w bojach gotyccy i herulscy najemnicy, wdarli się na arenę z jednej strony. Narses zablokował wyjścia po drugiej. Żołnierze nie weszli, by negocjować. Weszli, by wykonać egzekucję. Rozpoczęła się rzeź. Profesjonalni żołnierze, działający z zimną precyzją, ruszyli na nieuzbrojony lub słabo uzbrojony tłum. Wybuchła niewyobrażalna panika. Ludzie tratowali się nawzajem, próbując uciec przed stalą legionistów. Ale nie było dokąd uciekać. Przez wiele godzin trwała metodyczna masakra. Historycy zapisali, że pod koniec dnia hipodrom spłynął krwią, a na jego arenie i trybunach leżało ponad 30 000 ciał. W chaosie rzezi Hypatiusz, niedoszły cesarz, został schwytany wraz ze swoim bratem. Zaciągnięto ich przed oblicze Justyniana. Cesarz, być może wciąż w szoku, wahał się. Chciał okazać litość, ale Teodora, która obserwowała wszystko z zimną determinacją, nie miała takich skrupułów. Wiedziała, że litość w tym momencie zostanie odczytana jako słabość. Wiedziała, że bunt musi zostać ukarany w sposób ostateczny. Nalegała na śmierć. Następnego dnia Hypatiusz i jego brat zostali straceni, a ich ciała wrzucono do morza. Bunt Nika został utopiony we krwi. Konstantynopol był ruiną. Najwspanialsze budowle miasta, w tym Hagia Sofia, leżały w zgliszczach. Ale tron Justyniana był bezpieczny. A właściwie ich tron. Po stłumieniu powstania Nika, nikt już nigdy nie śmiał otwarcie zakwestionować władzy cesarskiej pary. Justynian był cesarzem z woli Boga, ale Teodora była cesarzową z woli własnego charakteru. To ona ocaliła imperium. I Justynian nigdy jej tego nie zapomniał. Od tego momentu jej władza stała się absolutna. Stała się prawdziwą współwładczynią. Historycy opisują, że Justynian nie podejmował żadnej ważnej decyzji bez skonsultowania się z nią. Wszyscy urzędnicy musieli składać przysięgę wierności nie tylko jemu, ale i jej. Teodora natychmiast wykorzystała swoją nową pozycję, by kontynuować reformy, które były jej bliskie. Pamiętając o swojej przeszłości, o upokorzeniu i wyzysku, którego doświadczyła jako kobieta z nizin, przekształciła bizantyjskie prawo. Wprowadziła ustawy, które po raz pierwszy w historii Rzymu dawały kobietom realne prawa. Zdelegalizowała przymusową prostytucję i handel młodymi dziewczętami, wykupując je z rąk sutenerów za pieniądze ze skarbu państwa. Założyła metanoi, klasztor przytułek dla byłych prostytutek, dając im schronienie, edukację i szansę na nowe, godne życie. Jej wrogowie szeptali, że to więzienie, ale dla wielu kobiet była to jedyna alternatywa dla ulicy. Zmieniła prawo małżeńskie. Dała kobietom prawo do posiadania własnego majątku, prawo do dziedziczenia i prawo do rozwodu w przypadku okrucieństwa ze strony męża. Ustanowiła karę śmierci za gwałt, co w tamtych czasach było rewolucyjne. Równocześnie prowadziła własną, skomplikowaną politykę zagraniczną i religijną. Pozostała wierna monofizytom, których oficjalny kościół uznawał za heretyków. Podczas gdy Justynian jako ortodoksyjny cesarz oficjalnie ich potępiał, Teodora w tajemnicy ich chroniła. W jej części pałacu znajdował schronienie wygnany patriarcha Aleksandrii. Cesarzowa prowadziła własną dyplomację z królami Persji i wodzami arabskimi, często wbrew oficjalnej linii politycznej męża. Była to skomplikowana gra, w której cesarska para, choć zjednoczona w sprawowaniu władzy, prowadziła dwie różne, czasem sprzeczne ze sobą, polityki. Justynian odbudował Konstantynopol w sposób, który miał olśnić świat, a w miejscu spalonej bazyliki kazał wznieść cud architektury. Nową Hagię Sofię, największy kościół chrześcijaństwa, zwieńczony gigantyczną kopułą, która wydawała się unosić w powietrzu. Był to symbol ich wspólnej potęgi. Przez 21 lat rządzili razem. On był mózgiem prawa i wielkich podbojów, które na krótko odzyskały Italię i Afrykę. Ona była sercem polityki wewnętrznej, żelazną wolą, która trzymała stolicę w ryzach. W roku 548 Teodora zmarła.
Historycy sądzą, że przyczyną był rak. Prokopiusz, który tak jej nienawidził, nawet w swojej sekretnej historii nie potrafił ukryć skali jej straty. Justynian był zdruzgotany. Stracił nie tylko żonę, ale swojego najważniejszego doradcę i partnera politycznego. Nigdy więcej się nie ożenił. Rządził sam jeszcze przez 17 lat, ale jego panowanie straciło impet. Po jej śmierci stał się bardziej niezdecydowany, a imperium powoli zaczęło tracić zdobycze, o które tak walczył. Dziedzictwo Teodory jest tak złożone, jak jej życie. Dla Prokopiusza i starej arystokracji pozostała demonem w ludzkiej skórze, manipulatorką, która zniszczyła moralność dworu. Dla Kościoła prawosławnego paradoksalnie stała się świętą. Święta Teodora jest czczona za swoją pobożność, ochronę wiary, choć nieortodoksyjnej, i swoje dzieła miłosierdzia. Dla historii jest dowodem na to, że siła charakteru, inteligencja i absolutna bezwzględność mogą pokonać każdą przeszkodę. Była geniuszem politycznym, który z samego dna społecznego wspiął się na tron najpotężniejszego imperium świata. Udowodniła, że nie trzeba urodzić się w purpurze, by nią władać. To jest właśnie historia Teodory, z rynsztoka na tron. Z teatru dla plebsu na ołtarze. Dziękujemy za obejrzenie naszego dokumentu. Historia Teodory to jedna z najbardziej niewiarygodnych opowieści o awansie społecznym w dziejach. Co myślicie o jej postaci? Czy była cyniczną manipulatorką, która wykorzystała religię i miłość cesarza do zdobycia władzy? Czy może genialną reformatorką, która wykorzystała władzę, by chronić tych, których kiedyś sama reprezentowała? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie poznać więcej historii potężnych kobiet i odkryć więcej prawdy ukrytej w cieniu dziejów, zasubskrybujcie kanał Władczynie, kto dotrwał do końca. Niech w komentarzu wpisze Teodora, żebym wiedział. Kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić naszego następnego odcinka.